Hej, tu Sysia, zapraszam Was na odcinek, w którym testuję Wasze ulubione triki makijażowe. Zapytałam Was na Instagramie o takie triki, które totalnie odmieniają Wasz makijaż. Dostałam mnóstwo propozycji i wybrałam te, których nigdy wcześniej nie używałam albo nigdy nie pokazywałam na kanale, więc 10 z nich ląduje w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Lecimy z pierwszym tipem od Muscati Beauty. Najpierw puder, potem podkład. Co za trwałość i soczystość jednocześnie. Słyszałam o tym tipie, ale chyba nigdy wcześniej go nie stosowałam, więc spróbujemy sobie. Ja użyję pudru Blur od Claresy. Może użyję takiego puszka, bo tak zazwyczaj aplikuję puder, więc wysypałam sobie trochę na wieczko. Nakładam na puszek, trochę odklepuję i wklepuję w skórę. Na twarzy mam tylko pielęgnację. Przybliżyłam Was, żebyście lepiej widzieli. Nakładam puder, może na całą twarz, zobaczymy. To, co już jest widoczne, to na pewno delikatne wygładzenie tekstury, ponieważ po pierwsze zdjęłam ten błysk, który miałam od pielęgnacji, ale też ten puder już tak delikatnie jakby powchodził w pory i pięknie wygładził teksturę skóry. I teraz wlatujemy z drugim tipem: rozsmarować podkład palcami lub pędzlem i doklepać gąbką. I ja wiem, o co chodzi w tym tipie totalnie, ponieważ gdy nakładamy gąbką bezpośrednio produkt, tak wiecie, z dłoni czy z opakowania i zaczynamy go aplikować, to jest go bardzo dużo. Jak go rozsmarujemy dłonią, a dopiero potem wklepiemy, to mamy cienką warstwę, którą wspaniale wtłoczymy w skórę i nabudujemy tą taką ładną teksturę bez jakichś takich, wiecie, maziaków i tak dalej i bez grubej warstwy. Tyle sobie nałożyłam na palce. I tak delikatnie aplikuję, no bo mam ten puder pod spodem, żeby mi się tutaj nic nie zrolowało. Ja użyłam sobie mojego kremu BB, który bardzo dobrze znam, od dr Ireny Ellis, więc będę wiedziała, czy tutaj zauważam jakieś zmiany w wyglądzie. Ok, rozsmarowałam sobie i teraz gąbeczka, wklepuję sobie ten produkt i dokładniej wtłaczam. I ja już czuję, że jest, jak nałożyłam palcami, że jest fajna, cieniutka warstwa tego kosmetyku, a wklepanie teraz produktu gąbką sprawi, że tylko zrobi nam się jeszcze ładniejsza, naturalna tekstura. Uważam, że jeżeli aplikować podkład gąbką, bo wiecie, że jestem raczej zwolenniczką pędzli, jeżeli aplikować gąbeczką, to jest najlepszy sposób. Zobaczcie, jak pięknie, cieniutko produkt leży na skórze. No jest niemalże niewidoczny. Więc tip od Marysia Zuzanna super, super pro. A jak nasz pierwszy tip z pudrem pod spodem od Muscati Beauty, no powiem Wam, że skóra wygląda bardzo... O dobra, tutaj nie dotarłam trochę przy moich baby hairach, ale jest taki właśnie delikatny efekt Photoshopa i wykończenie na skórze jest piękne, takie chmurkowo-satynowe. Bardzo ładnie to wygląda. Bardzo ładnie. Tip approved. Następny tip od Nainala na stosowanie różnego koloru podkładu do konturowania. Już nie jestem pyzą. Ok, lecimy w takim razie z ciemniejszym i jaśniejszym podkładem. I myślę, że przy tym tipie nie nakładałabym w ogóle podkładu takiego bazowego na całą twarz, tylko właśnie tutaj ciemniejszy, tutaj jaśniejszy, ale chciałam przetestować Wasze tipy, więc zrobimy to w ten sposób. Tutaj wyłożyłam sobie ciemniejszy i jaśniejszy podkład. Ciemniejszy to jest Day to Night od dr Ireny Ellis, a jaśniejszy to jest Colorfix, nie Colorfix, tylko Vision Cream Cover od Danessy Myricks. I nałożę sobie trochę palcem. Ja generalnie mam takie super ciemne podkłady, ale wydaje mi się, że tutaj chodziło bardziej o taki, wiecie, trochę ciemniejszy podkład, a nie taki super, super ciemny jak jakiś taki sztyft do konturowania. To jest akurat w ciepłej tonacji, więc troszkę mocniej go rozetrę, żeby wyglądał trochę bardziej jak bronzer niż jak kontur. Powinnam wziąć może jakiś chłodniejszy odcień do konturowania typowo. A to jest odcień 025N Neutral. Plusem tej metody jest to, że kosmetyk leży cienko na skórze, ponieważ jest to podkład, który, wiecie, skleja się, stapia ze skórą, a nie jest to, wiecie, tłusty, kremowy kosmetyk. Na pewno może się fajnie sprawdzić przy cerach tłustych, ale nie tylko, suchych też jak najbardziej. Następnie wezmę odrobineczkę tego jaśniejszego, ale on jest super mocno napigmentowany. To jest po prostu maska, jak się go nałoży za dużo, więc ja go tak tylko minimalnie wklepię. Bo ten Vision Cream Cover to jest po prostu dzikus, jeżeli chodzi o krycie.
I takie konturowanie również jest konturowaniem na mokro. Konturowanie na mokro to nie jest tylko i wyłącznie produkt kremowy, na przykład w sztywcie, czy jakieś takie po prostu kremowe róże, czy brązery, ale również kremowe podkłady, czy kamuflaże. I taki rodzaj konturowania, taka ciekawostka, bardzo często stosowana jest w telewizji. Nakładam jeszcze troszeczkę na nos i tak prezentuje się buzia po wykonturowaniu podkładami. I to jest też super tip, żeby zużyć za jasny albo za ciemny podkład, więc tip od Nainalan, Sysia approved. Następny tip od Linka Caro, rozświetlacz na mokry podkład. I got you girl, I got you. Używam mojego rozświetlacza z Project Pen i sięgam po pędzelek, którym nakładam rozświetlacz, zanim jeszcze przypudrowałam skórę. I to ma na celu przyklejenie kosmetyku lepsze do skóry, bo suchy kosmetyk, taki jak rozświetlacz, będzie lepiej trzymał się skóry, jak nałożymy go na mokro. Znaczy lepiej się trzymał, no będzie po prostu bardziej intensywny. To tak jak nakładanie rozświetlacza na mokrą bazę albo mokrym pędzelkiem, od razu ten blask zostaje dużo bardziej intensywny. Więc dzisiaj sobie polecimy z takim mokrym glow. Będzie pasowało do mojej mokrej fryzury dzisiaj. No zobaczcie, to jest po prostu dzik. To jest dzik, a nie rozświetlacz. Ja sobie chyba odklepię delikatnie. Ale w ten sposób jesteśmy w stanie uzyskać suchym rozświetlaczem efekt tafli, bo on się pięknie wklei, wtopi w skórę i możemy mieć faktycznie efekt takiej mokrej skóry. Sysia approved. Kolejny tip od MP MAC. Puder sypki nakładane z wilżoną gąbeczką typu Beauty Blender. Efekt Photoshopa. Powiem wam, że znam ten tip, sama używam, ale było tyle propozycji właśnie z tym tipem, że postanowiłam go po prostu użyć, bo zdominowaliście absolutnie tą ankietę właśnie tym tipem, aby nakładać puder mokrą gąbeczką. Ja już sobie tutaj wysypuję standardowo Claresa Blur, moja gąbeczka, którą delikatnie przetarłam o ręczniczek i nakładam może tą czystą, samą tą dupeczką. Ciach. Lekko odklepuję i pudruję. I po pierwsze, mamy tutaj cały czas ten element wtłaczania pudru, przez to makijaż będzie trwalszy. Osoby z tłustą cerą powinny być zadowolone, bo mamy przedłużoną trwałość makijażu, ale ta mokrość tej gąbeczki zabiera nam pudrowość. Skóra w ten sposób przypudrowana nie jest tak mocno oblepiona pudrem, jakby nie widać tego pudru tak mocno. Więc nawet te, które u was wyglądają trochę bardziej pudrowo i nie lubicie za bardzo tego efektu, z tym tipem mogą się prezentować całkiem spoko. I już się do was przybliżam i pokazuję efekt Photoshopa. Przepiękny. Przepiękny. Sysia approved. Zanim przejdziemy do oczu, jeden tip od Tarnowska. Pranie gąbeczek w pralce. Nie przetestuję go teraz w tym momencie, ale jeżeli ktoś z was testował pranie gąbeczek w pralce, to dajcie znać, bo jestem mega ciekawa, czy to się dopierze i czy nie rozwali nam gąbeczki w drobny mak. Jestem mega ciekawa, czy ten tip by zadziałał, bo to trochę rozwiązałoby problem czyszczenia bardzo żmudnego gąbeczek. Napiszcie, jeżeli używaliście. Brwi i róż dodałam poza kamerą i przechodzimy do tipów związanych z makijażem oka. I pierwszym z nich będzie tip na kreskę od Curly Kaya. Zaczynać kreskę od dolnej części jaskółki. Ciągnąć od punktu lekko dalszego niż kącik oka. Wiem, o co chodzi, wyobrażam sobie, o co chodzi, więc zaczynamy. Chodzi o to, żeby kreskę zacząć nie od tego miejsca, tutaj gdzie jakby zaczyna się nasz kącik oka, tylko żeby... O, rozmazałam sobie. Super! Tylko żeby zacząć go niżej, czyli od podstawy kreski. Załóżmy, że zrobię ją w tym miejscu. Widzicie, że tutaj się kończy kącik, a kreskę robię niżej. To jest fajny tip dla osób, które mają tutaj po pierwsze taką delikatną fałdeczkę, która przeszkadza w zrobieniu kreski. Po drugie też można dzięki temu inaczej ukierunkować tą kreskę i trochę powiększyć oko. Też fajnie można dzięki temu połączyć kreskę z dolnym cieniowaniem, jeżeli coś takiego robimy. To już jest super sprawa. I w ogóle podziwiam za tak krótki opis, a tak konkretny, że wiadomo jest, o co chodzi. To mi zawsze jest ciężko takie rzeczy opisać w 2 zdaniach, które się mieszczą w tych ankietach na Instagramie. Oczywiście musiałam się ciapnąć przy ostatnim ruchu, więc troszeczkę korektorem czyszczę sobie mojego paćka, którego zrobiłam.
Okej, tak się prezentuje poprawiona kreska i zobaczcie, co ona zrobiła z okiem. Ona po pierwsze mega je wydłużyła, otworzyła i właśnie tak fajnie wyciągnęła. I to jest fajny tip, mówię, właśnie przy cieniowaniu oka, żeby je jeszcze bardziej powiększyć, żeby fajnie połączyć z dolną powieką i tak dalej. No mi się mega podoba. A najlepszy tip ma Falkowska Aleksandra, oglądanie Twoich filmów i inspirowanie się nimi. I like you, girl. Delikatnie wykonturowałam oko brązerem, więc jestem gotowa na kolejny tip, a kolejny tip pochodzi od Owcy z nadmorza. Perłowa, jasnobrązowa kreska na linii wodnej dodaje głębi, a nie obciąża. Słuchajcie, nie mam może jasnego brązu, ale mam troszkę ciemniejszy brąz, który i tak uważam, że będzie tutaj pasował. I jest to krem, znaczy cień w kremie od Glam Shopu, Bogini Brązu. Nakładam go sobie w takim razie na skośny pędzelek i na linię wodną. I tak wyglądam przed. I nakładam. Ta Bogini Brązu przez to, że jest mocno błyszcząca, to wcale taka ciemna nie jest. Tutaj się wydaje ciemniejsza w opakowaniu niż wychodzi w rzeczywistości. Ok, i zobaczcie teraz, co się stało z moim okiem. Ono automatycznie właśnie dostało takiej głębi, że ta linia wodna jest troszeczkę przyciemniona, przez co fajnie się to oko zwęziło, ale nie ma tego efektu takiego zmęczonego oka, takiego mocnego obciążenia, jak na przykład przy czarnej czy brązowej kredce, że jest tutaj jednak coś, co delikatnie nam to światło odbija, więc jest lekko to oko zwężone, możemy sobie porównać to i to, ale właśnie bez tego obciążenia. Uważam, że jest to super tip, totalnie Sysia approved i uważam, że właśnie do dziennych makijaży, czy jakichś właśnie fajnych takich wieczorowych w stylu effortless dla kobiet dojrzałych, rewelacja, do jakiegoś delikatnego smoky eye, takiego dziennego, wow, rewelacja. I drugie oko skończone, zobaczcie. Piękny efekt, totalnie bez obciążenia. Nawet za specjalnie nie widać, żeby cokolwiek na tej linii wodnej było, ale jednak jest ten efekt tego zwężenia oka, ale bez obciążenia. Następny tip dotyczy tuszowania rzęs i jest od użytkowniczki w kosmetykach ukryte. Najpierw maluję rzęsy tradycyjnie, a potem ustawiam szczoteczkę pionowo. I jestem mega ciekawa tego tipu, ponieważ nigdy w życiu nie tuszowałam w ten sposób rzęs. Więc biorę sobie maskarę, tuszuję tradycyjnie, trzymając szczoteczkę poziomo i teraz pionowo, tylko teraz tak. Czy chodzi o to, żeby je tuszować w ten sposób, czy w ten? Mogłam dopytać. Ej, bez kitu? Nie wiem, czy o to chodziło, ale mam wrażenie, że ładniej łapią się końcówki rzęs w ten sposób. Bo jak dolne tuszuję, to zwykle tak o. Czyli chodzi o to, żeby tak posmyrać te końcówki, wtedy one się ładnie łapią tuszu i są ładniej podkreślone i są wydłużone. Więc może jednak chodzi o to, coś takiego. Tylko one mi się tak trochę wtedy sklejają w takie pajęcze nóżki. Może tak? O, coś takiego? Wiecie co? Nie wiem, czy tak, ale efekt jest spektakularny. To spróbuję tutaj w ten sposób. Widzicie, tak mi się tak zlepiają, więc właśnie takie przeczesanie w ten sposób sprawia, że są tak ładniej ułożone te rzęsy, więc może mieszana technika będzie najlepsza. Sprawdźcie u siebie, która lepiej u was się sprawdza. No, wow! Ja jestem w szoku. Zobaczcie, jakie rzęsiska. Ja miałam takie długie rzęsy i o tym nie wiedziałam. No to jest totalnie approved. Bez względu na to, czy robicie tylko tak, czy tak i tak, obojętnie, jakby efekt dla osób z krótkimi rzęsami to jest po prostu petarda. Koniecznie spróbujcie u siebie i dajcie mi znać, jak się u was to sprawdziło. Skoro tuszowałam rzęsy i ubrudziłam sobie trochę powieki, to wypróbujemy sobie tip od pani Kidding, czyli błysk nakładany pacynką na powiekę upapraną tuszem do rzęs przy nasadzie. To jest po prostu idealne połączenie dwóch tipów w jeden, czyli po pierwsze nakładanie błysków pacynką, a po drugie nakładanie ich tutaj, gdzie ubrudziliśmy się po prostu tuszem do rzęs. Wzięłam sobie błysk od Glam Shopu, to jest Pogoda dla bogaczy i jest to chyba cień ten marmurkowy, więc on jest jeszcze trudniejszy do aplikacji i wzięłam sobie pacynkę, mam taką w ogóle profesjonalną pacynkę, one są tutaj ściągane, więc nakładam sobie trochę na pacynkę, smarowuję
I nakładam na powiekę. No wziąłam taki mocny kolor i taki ciemny. No ale fakt, że po plamach od tuszu nie ma ani śladu. Użyję sobie jeszcze takiego jaśniejszego mlekiem i miodem, żeby no troszkę tutaj sobie porozcierać to wszystko. Ojej, no ależ to się błyszczy. Masakra. Druga strona. I wiecie co? Pacynka wydaje mi się bardzo niedocenianym obecnie narzędziem. No to, co trzeba im przyznać, to to, że wspaniale chwytają błyszczące cienie, nawet takie trudne, jak jakieś marmurki z Glam Shopu, czy inne welurki, czy inne turbopigmenty. I są w stanie je wmasować w powiekę, przez co ten błysk jest super, super intensywny. Więc uważam, że zaraz po palcu to jest najlepsze narzędzie do aplikacji błysków i dziękuję Ci, pani Kidding, że mi o tym przypomniałaś. Zaczęłam malować usta, a nie włączyłam nagrywania. Brawo ja, bo ostatni tip będzie dotyczył właśnie makijażu ust i tip pochodzi od Aleksandry DK. Subtelne powiększenie ust kredką bądź cieniem do brwi tuż nad łukiem kupidyna. Cieniem do brwi? No jestem mega ciekawa, więc dokończę swój makijaż. Używam pomadki Han Say Nude. Sięgam sobie po moje cienie do brwi z Hean. Malutki kulkowy pędzelek. Pykam sobie delikatnie. No i próbujemy. Okej. Może jeszcze tutaj. Tak dla równowagi. Ja sobie dołożę trochę tej pomadki jeszcze, bo ją rozmazałam po prostu nakładając ten kosmetyk. Zobaczcie. No powiem Wam, że to fajnie wygląda. Mi się wydaje, że te moje cienie do brwi są trochę za ciemne, ale widzicie ten efekt takiej podwiniętej jakby wargi, takiej pełniejszej. Ja ten efekt uzyskuję właśnie jakimiś takimi jasnymi, ale chłodnymi konturówkami. I uważam, że patent z użyciem cieni do brwi jest spoko, ale myślę, że moje są trochę za ciemne, trochę za intensywne. No niemniej fajnie to wygląda. Może jakby był troszeczkę ciemniejszy kolor na ustach. Jest to zdecydowanie Sysio approved. Napiszcie mi, który z tych tipów najbardziej Was zaintrygował i ja jestem zachwycona tym, co dzisiaj przetestowałam. Puder pod podkład, rewelacja. Pacynka, w ogóle dlaczego nie używałam pacynki? Tuszowanie rzęs w ten sposób, to jest w ogóle jakiś kosmos. Konturowanie ust, produktem do brwi, coś pięknego. Jeżeli macie więcej takich tipów, piszcie koniecznie na dole w komentarzach nawet Wasze najdziwniejsze fantazje, najdziwniejsze pomysły i wydziwy, które robicie rano przed lustrem. Muszę o nich wiedzieć. Może uzbiera nam się drugi odcinek takich fajnych tipów. Ja jestem mega ciekawa, uwielbiam słuchać Waszych propozycji, Waszych pomysłów. Także piszcie koniecznie na dole w komentarzach. Żeby nie przegapić tego odcinka następnego, koniecznie zasubskrybujcie kanał i w wolnej chwili zapraszam na mój Instagram. Dzięki serdeczne za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Hej!